Brak rozwiązań prawnych dla tęczowych rodzin naraża je na szereg trudności, o których inne rodziny nawet nie myślą. Wspólną cechą tęczowych rodzin w Polsce jest ich gorsze położenie w porównaniu z rodzinami heteronormatywnymi, które są uznawane przez prawo i cieszą się powszechnym szacunkiem. Jedną z takich rodzin jest Ola i Miłka, mieszkające w małej miejscowości niedaleko Kołobrzegu. Poznałyśmy się na Woodstocku. Początkowo byłyśmy tylko koleżankami. Każda gdzieś tam miała swoje życie. Po kilkunastu latach spotkałyśmy się ponownie na Woodstocku. Już ty, Milena, miałaś swoją rodzinę. I Męża i 2 dzieci. dokładnie. I się okazało po tym Woodstocku, że wspólnie też zaczęliśmy trenować crossfit i gdzieś te nasze drogi ponownie się skrzyżowały. Zaczęliśmy się przyjaźnić i tak pomału zaczęło się między nami coś rozwijać większego. Ola bardzo szybko mi się oświadczyła Ja byłam w pierwsza. Krakowie. Tak, była W Polsce w Bernatce. Tak, mamy swoją kłódeczkę, albo już jej nie ma, nie wiem, czy jeszcze wytrzymała, czy nie. W każdym razie my ze sobą wytrzymałyśmy. Tak. A 2 lata temu ja poprosiłam Olę o jej rączkę na Woodstocku, żeby nie było. Żeby było Tak. mi łatwiej podjąć decyzję, zrobiłaś to na wielkim kole, gdzie mam lęk wysokości. Tak. Na samej górze. I nie miała szansy ucieczki. Z dzieciaczkami mieszkamy na wsi pod Kołobrzegiem. Mamy 2 chłopców, dzielimy tą opiekę między nasz dom a dom taty. W sumie teraz to na dzień mamy też od nich i ty dostajesz prezent, ja Tak. dostaję prezent, już tak się zatarło ta opiekunka, bardziej nawet jak ostatnio chłopców odbierałam z jakiejś urodzin chyba i jakiś tam kolega, Tadzika, mnie zobaczył pierwszą i biegnie, Tadek, twoja druga mama przyjechała, także już się zupełnie opiekunka zatarła. Tak, bo jakby dla dzieci to było naturalne i one faktycznie z tej cioci przeszły na mamę, ale potem jakby otoczenie nie nazywało Oli mamą, nie? Więc gdzieś tam faktycznie te naleciałości były widoczne u chłopców, nie, naleciałości z otoczenia i z tego nazewnictwa i oni mieli taki dysonans po prostu, nie? No to w końcu kim ta Ola jest? Bo oni by ją chcieli nazwać, bo to, co oni w sercu czują, no to tak jak teraz był Dzień Mamy, to powiedzieli, no ty jesteś naszą mamą. Jak się coś stanie mamie, czyli mi, no to ty będziesz naszą mamą, jakby ty jesteś z nami cały czas, nie? I też się tam popłakałyśmy. A gdzieś tam cały czas to otoczenie mówi, że nie, że Ola nie jest, że mama to jest ta, która rodzi. Ja, jejku. I tak samo na wsi, no okej, wiadomo, że czasami gdzieś tam jest jakieś spojrzenie, ktoś nas tam zmierzy, popatrzy, o, za ręce się trzymają, coś. No to jakby do tej pory jest, ale no ale jakby nie ma ciągu dalszego, nie ma samego jakiegoś aktu agresji, jakby samo takie spojrzenie to jest po prostu spojrzenie bardziej z ciekawości, bardziej naprawdę idą za rękę, ojejku. Tak, no to na tej zasadzie, ale nie na zasadzie jakiejś złości, agresji, właśnie hejtu i tak dalej. Nie, i tak samo wobec chłopców. To też jak najbardziej. Też był taki moment, że bałyśmy się, jak było to przejście z przedszkola do szkoły. No bo przedszkole, oni chodzili do prywatnego, mieli malutkie grupy, my się wszyscy znaliśmy. Bardzo nas wspierało przedszkole w tym wszystkim, więc w ogóle super jesteśmy wdzięczne, bo mieli naprawdę ekstra podejście. No i potem był drugi taki kamień milowy, no szkoła. Szkoła jest duża, jest publiczna. Kilkuset uczniów. Nowi to są nauczyciele. Tak, nowe Podejście osoby. też nie wiedziałyśmy, jakie będą mieli do nas podejście, czy pozwolą mi, nie wiem, czy będą mi udzielać jakichś informacji, czy nie, no to też było dla nas takie... No taka niewiadoma, no to też jest już kolejny znak zapytania i tych kamieni milowych jest dużo, bo za każdym razem jakby coming out jest na każdym kroku i każdego dnia. I chcesz czy nie, musisz powiedzieć, z kim śpisz, z kim jesteś, jaki masz model rodziny. I z jednej strony my już się do tego przyzwyczaiłyśmy, a z drugiej strony jakby im dłużej to trwa, tym bardziej już jest człowiek tym zmęczony też, bo no jakby no nie mamy ochoty na co dzień mówić. No bo czemu? No bo w imię czego, nie? Jakby zupełnie obcej osobie nagle mówić o życiu prywatnym i jakby to nie jest nasza decyzja, tylko tak, społeczeństwo i sytuacje, instytucje nas do tego zobowiązują. Przyjęłyśmy taką formułę i taką zasadę jakby w naszym życiu, że z buta wjeżdżamy, czy ktoś akceptuje nas, czy nie, czy jemu się podoba, czy nie, to my jesteśmy razem, tworzymy rodzinę, jesteśmy we dwie, są dzieciaki, mieszkamy gdzie mieszkamy, mamy taki model życia, a nie inny.
No i albo nas akceptujecie, albo nie, ale to wy sobie z tym musicie poradzić, bo dla nas to jest okej i jakby to jest nasze życie i nic wam do tego. Mimo wszystko to zabezpieczenie no dałoby mi takie poczucie spokoju i takiego komfortu, że owszem, taki moment ślubu, takiej wiesz, intymności, tego, że sobie coś przysięgamy, no to jest piękne, wzruszające i na pewno bym to chciała przeżyć, bo to są piękne takie intymne momenty, a z drugiej strony moje państwo mi tego nie zapewnia i myślę, że już tego nie zapewni. Rodzina to dla mnie kochające się osoby, czy to nie określając żadnej płci po prostu, czyli tak jak my tworzymy rodzinę. Ja, Milena, dzieciaki, to jest grupa ludzi, która się kocha, która się wspiera, razem ze sobą żyje. Tak. I płeć w ogóle tu nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Też tak uważam. Rodzina to jest ciepło, to jest bezpieczeństwo, to jest taka bliska relacja. Z górkami, z dołkami, z całym tym bagażem, ale z taką szczerością, z otwartością i z takim dobrym serduszkiem.